Jak długo tam pan był? No niecałe 1,5 roku. Tam bez miesiąca chyba. Ale czy odczuwał pan, że to było piekło, czy jakoś sobie dawaliście radę? Proszę pana, piekło. Jedyna myśl to kiedy do domu i co bym zjadł. Ja byłem pierwszym transportem. W 1944 mnie zawieźli, w 1946 wróciłem w styczniu. W 1947 ostatni ludzie wyjechali do Staszkowa. A w 1947 rzekomo zlikwidowano obóz. Początkowo było, proszę pana, 3000 ludzi. To było zagęszczenie straszne. Niecały 1000 może został. Którego dnia wyszedłem, nie pamiętam. Proszę pana, ja spałem. To było wcześnie rano. Rano mnie ten Iwan Iwanowicz, proszę pana, budzi. Myśmy wtedy mieli nowe prycze. Nasi stolarze w ramach remontu lagru zaczęli budować nowe prycze dla więźniów typu wagonowego. Proszę pana, taki stelaż zrobiony. Z jednej strony łóżko, z drugiej strony łóżko, nade mną łóżko i tam łóżko. Także 4 spało wygodnie, już wie pan, można było się wyciągnąć, przeciągnąć na drugą stronę, przejść, no oczywiście na jedną stronę, bo tam sąsiednie łóżko było, deska tylko groziła. Budzi mnie: Sławek, domoj jedziesz. Zabierajcie z deszczami, domoj jedziesz, bystro. No ilość tych wieszczy, proszę pana. Ubrałem się na łeb, na szyję lecę. Patrzę, kupa ludzi już stoi, proszę pana, przy bramie, piątkami stoją i wywołują. A, B, W. I słyszę: Jarosław Wykięciewicz Warpachowski, jeść! Trzeba wyjść w szylinku. Stoję. Zrobili, proszę pana, grupę. Prawie 1000 chłopa. Idziemy. Na dworcu stoją wagony. Nie to, co nas przywieźli, z ciepłuszko, z pryczami, ze słomą, z kuchnią. Specjalnie zrobiona kuchnia dla więźniów. 3 dni dobrze karmili. A później powiedzieli, że kotły popękały i suchy pajok. I wszystko opierdolili na Brześciu. Całe nasze jedzenie. Nas zaczęli znowu głodzić. Znowu 2 tygodnie jazdy. Jeszcześmy na Brześciu postali parę dni, na 5. Brześciu. Postawili nas, proszę pana, koło nas stały 2 węglarki, takie odczepione od parowozu. No, takie zasobniki, proszę pana, i z wodą, i z węglem. Załadowane lubkiem bitumicznym. I tego pilnował, proszę pana, ruski kolejarz. A u nas już się skończyło paliwo do piecyków, do ciepluszek. Zaczynamy marznąć. Kiedy pojedziemy, gdzie pojedziemy dalej, nie wiadomo. Kobiety powywieszały biało-czerwone flagi, Sowieci pozrywali te flagi. Nельзя. Można było wyjść z wagonu, wysikać się. Tylko tyle. A to siedź cały czas w wagonie. Nasi jak zobaczyli, proszę pana, te węglarki, ja wiem, to było pół godziny i węglarki były puste. Ja na zdjęciach, proszę pana, mam gębę usmoloną, no bo nosiłem ten lupek również. Te pierwsze zdjęcia, jakie mi UB zrobiło w Białej Podlaskiej, to usmolony pysk. Kolejarz się za głowę złapał i poszedł torami, nie wiem, do lagru na pewno trafił za to, że pozwolił. Proszę pana, któregoś tam razu przyjechał pociąg, wagony osobowe, ostatni wagon tutaj koło nas się zatrzymał. Proszę pana, muzyka, śpiewy, balalajki, harmonie słychać, mordy takie, owszem, owszem. Pierwszy raz widzę tego rodzaju stroje, amerykańskie mundury. Wynieśli na ten breg, proszę pana, taki kocioł aluminiowy z pęcakiem, z kawałami mięsa i wywalili na tory. Nasi się rzucili, proszę pana, jeść, bo głód. Stoi przy tym kotle i śmieje się, a Sowiet, który nas pilował, tak popatrzył na niego: hej ty,
герой, чего ж ты смеешься? Что ты думаешь? Что ты на волю едешь, ты в лагерь едешь? To byli, proszę pana, jeńcy niemieccy, których Amerykanie przejęli, których odkarmili, ubrali, wyposażyli w akordeony, balalajki, czort wie nie co który chciał i oddali Rosjanom. Takie zdarzenie. No i w końcu pociąg ruszył. Pierwsza stacyjka to był, proszę pana, Międzyrzec. Nie wiem, kto tych ludzi zwołał. Furmanki, proszę pana, z jedzeniem. Pociąg stał, karmili. Już jesteśmy w Polsce. Przyjechaliśmy do Białej Podlaskiej, no tam 2-3 dni, zanim rejestracja. Latałem później 24 godziny na dobę. Nie wiem ile razy dookoła Białej Podlaskiej przeleciałem. Nogi stosowałem. Człowiek wyskoczył na swobodę, mógł iść gdzie chciał. Mam papiery. Proszę pana, jak wróciłem z obozu, zacząłem puchnąć, no to pilnowali tego, żeby jeść niewiele, często i niezbyt tłusto, bo można zabić człowieka. W każdym razie przestałem puchnąć. Szkoła. Wróciłem z powrotem do PGM. Dzięki znajomościach w kuratorium zaliczyli mi tylko nie 1,5 roku, a rok, o rok niżej. Skończyłem PGM. 49 rok, jesteśmy wysoko kwalifikowani ślusarze. Zapotrzebowanie, zakład energetyczny potrzebuje ślusarzy, poszli do roboty. A później było wojsko. Proszę pana, to była pierwsza i ostatnia, jedyna, żadnej innej. Władysława Malinowska, ze Wśródka, wiejska Libuszka. Wieś między Brańskiem a Ciechanowcem, duża wieś kościelna z Pałacem Ossolińskich. A wie pan, jak ją poznałem? Pamiętam, że mnie odbiło, to było, nie wiem w którym roku, chyba 47 rok. Była Wielka Sobota, ja sobie wziąłem, proszę pana, ręczniczek, w krótkich spodenkach, w koszulce gimnastycznej. To była Wielka Sobota. To był kwiecień. Proszę pana, z ulicy Wersalskiej, czyli obecnej Akademickiej, biegiem na Dojlidy. Zaleciałem na Dojlidy, na Groble, tu tą pierwszą od obecnej plażowej ulicy. Pamiętam, że się rozebrałem. Kobiety chyba szły do kościoła, to się żegnały, jak patrzyły na mnie. Ja się rozebrałem, proszę pana, a na stawie był lodek taki, ja wiem, grubości milimetra. Może troszeczkę więcej albo mniej. Cisza kompletna. Dopłynąłem do grobli na cygańskim stawie, to czułem, jak mi krew się przebija przez żyły. Wróciłem z powrotem, wytarłem się, skoczyłem z spodenki w koszulkę i biegiem, proszę pana, do domu. I w domu mama zaraz herbaty gorącej z lipowym kwiatem, z malinami. Na wieczór temperatura, obustronne zapalenie płuc. W każdym razie byłem w szpitalu Czerwonego Krzyża na Warszawskiej u Zankiewicza, on wtedy był ordynatorem. Obustronne zapalenie płuc, położyli mnie w boksie, można powiedzieć na korytarzu. Zastrzyki robili dożylne, robiło się po nich gorąco. Co to było, nie wiem, wapno, nie wapno, co oni pchali we mnie. W każdym razie pamiętam, że przyszła pielęgniarka, starsza kobieta, wkluwać mi się w żyłę. Nie wyszło. Wkluła się drugi raz, nie wyszło. Chciała trzeci raz. Ja szarpnąłem się, powiedziałem nie. Kobieta coś tam powiedziała i poleciała. Wróciła w asyście już z Zankiewiczem i z pielęgniarkami innymi. Cała kupa. Zankiewicz, znajomy rodziców, jeszcze
z ubezpieczalni sprzed wojny. Werpachowski, ty się nie wygłupiej, a ta placze, pielęgniarka. Ja mówię, ta mi na pewno zastrzyków robić nie będzie. A które ci będzie robić? Ja mówię, o ta mała czarna. Pokazałem, taka fajna dziewuszka. Jeszcze w białym czepku, praktykantka można powiedzieć. Proszę pana, jak się wkłuła, to się wkłuła. Do końca. Miała dryk. Ja miałem skończone 20 lat, a ona miała 25. Fajne to było. Proszę pana, to była pierwsza i ostatnia, jedyna. Żadnej innej. Okazji było gromej trochę. Same lazły. Koleżanki żony lazły. Won, masz męża, pilnuj swojego chłopa. Ja mam żonę, której przysięgłem i koniec. Nie ma mowy.